Dzień doberek. Witajcie na kanale, który się nazywa Przepisy jak u babci. Ja dzisiaj Wam robię live'a i pokazuję, jak zrobiłam zakwas z buraków czerwonych z takimi wspaniałymi składnikami, które dodają cudownego smaku temu zakwasowi, tak można powiedzieć. Powiem Wam, że te składniki użyłam pierwszy raz. Ja zakwas z buraków czerwonych robiłam taki prosty do barszczu wigilijnego i jest na moim kanale ten zakwas. Oglądaliście, bo zobaczyło go prawie 6000 ludzi. A ja teraz zrobiłam eksperyment, dodałam inne składniki. Ten zakwas nastawiłam 6 stycznia tego roku, czyli 2025 roku, a dzisiaj jest już, który dzisiaj jest? Dzisiaj już jest 15. 13 stycznia zaglądałam do niego 2 dni temu, czyli powiedzmy, po ilu tam dniach było? Po 7 dniach i on nie był jeszcze tak bardzo gotowy, ja go próbowałam. Po 7 dniach, jak ja go otworzyłam tutaj, bo tak był przykryty taką oto ściereczką, to powiem Wam, że miał taki mały nalot. Ja chyba zebrałam, czy to po 4 dniach jakoś. W każdym bądź razie bardzo malutko tego białego nalotu powstało, z tego względu, że on jest po prostu przyciśnięty takimi patyczkami od szaszłyku i w tej chwili mam dosłownie takie malutkie naloty, ale to bardzo malutkie, które zbiorę, bo ja dzisiaj ten zakwas będę przelewać do moich wyparzonych butelek. Ja Wam pokażę, jakie butelki, ja to tak zbiorę. O, zobaczcie, dosłownie prawie nic. Zaraz Wam przeczytam składniki dla osób, które będą zainteresowane, żeby sobie zrobić dla zdrowia taki zakwas. Moim zdaniem, jeszcze tutaj jest coś takiego. No to zaraz Wam powiem, a zakwas jest bardzo zdrowy, trzeba pić zakwasy cały rok. Znaczy się z przerwami, nie cały rok non-stop, bo to są takie właśnie zasady, że pijemy przez 3 tygodnie, później robimy sobie przerwę i znowu pijemy. Tygodniową czy 2 tygodnie, jak tam kto chce. Zobaczcie, że już nic nie ma, tu nie widzę żadnego nalotu, nic, po prostu tu było dosłownie minimalne takie 2, a dzięki Bogu, bo tutaj są te patyczki położone, patyczki od szaszłyków. Ciao Bello, Lilia, ciao Lilia. Teraz tak, kanał jest od niedawna, od miesiąca czasu, kto chce może się zapisać. Ja na YouTubie jestem 6 lat, mam większy kanał, który się nazywa Mangiare Łewki. Jak nastawiałam ten zakwas z buraków, to miałam kilka tysięcy ludzi i widziało, jak nastawiam. A teraz no i jak ktoś chce, to może iść na ten drugi kanał, co powiedziałam, że nazywa się Mangiare Łewki. Tam mam 1700 filmów nagranych, 1300 mam tam też filmów kulinarnych i po prostu można sobie tam wybrać, jakie chcecie przepisy. A ten kanał jest mniejszy, są większe szanse, że algorytm YouTube'a będzie mnie reklamował z tym kanałem, bo tamten kanał jest mniej reklamowany. Chociaż tam jest bardzo dużo wspaniałych przepisów, dlatego ja te przepisy często będę dawać na ten kanał mały, który się nazywa właśnie Przepisy jak u babci. Także ja już Wam pokazuję, jak wygląda mój kanał duży. Tutaj jest w telefonie, otwieram Mangiare Łewki i tutaj, jak widzicie, jest napisane, że mam 1730 filmów, 25 000 osób, a istnieje na YouTubie, już tutaj jest, istnieje od 21 stycznia 2018 roku. Ja się zalogowałam, ale kanał istnieje od końca roku 2018. Dobra, przejdziemy teraz na ten i tutaj macie playlistę. Jak chcecie, możecie sobie wybrać, co Wam się podoba. Bardzo dużo fajnych filmów jest kulinarnych. Dobra, to teraz ja wezmę, pokażę Wam składniki. Kto będzie chciał, to zrobi ten zakwas z buraków i zaraz będę przelewać,
muszę się pospieszyć, bo jest godzina 12:30 i po prostu będę musiała się zabierać za obiad. Także obiad, ale dzisiaj będę miała szybki obiad, bo ja szybko robię obiady. Nie ma tak, że ja 10 godzin stoję i gotuję. Dobra, no to macie tutaj zakwas, a ja Wam będę czytać, albo nie, pokażę Wam tą kartkę. Może sobie ktoś zrobi screama. A tu już mam przygotowane te wszystkie rzeczy do przelewania zakwasu. Dobra, to ja sobie usiądę i będę Wam czytać z kartki. Więc tak, użyłam 2 kilo... Te okulary założę. Tamte są niedobre. Użyłam 2 kg buraków. Dodałam 6 ziaren goździków, dodałam 6 ziaren pieprzu kolorowego, dodałam 8 ziaren ziela angielskiego, dodałam 8 cm imbiru, imbir był świeży. Imbir się dodaje po to, żeby zabić ziemnistość buraków. Macie kartkę, widzicie. Dodałam 2 główki czosnku, główki, nie ząbki, 2 główki czosnku nieobranego i przepołowiłam na pół, tak przekroiłam na pół. I dodałam do tego pół cytryny, sok z cytryny wycisnęłam, a tą połówkę cytryny wrzuciłam. Cytryna była ze skórką. Wrzuciłam też 3 liście laurowe i dodałam 1 takie ziarenko małe peperoncino, takie jak są w tych właśnie buteleczkach. No i oczywiście buraki były obrane, pokrojone w drobną kostkę, ze względu na to, że ja te buraki później wykorzystam do mojego barszczu. Ja właśnie je dzisiaj przerzucę do garnka i sobie ugotuję barszczyk z tych buraczków. I tak powiem Wam, jak robiłam. Wrzuciłam wszystkie te przyprawy na spód do tego mojego słoja, wrzuciłam pokrojone buraki i zalałam przygotowaną zimną wodą posoloną. I teraz musimy pokryć tą wodą, ale woda była tak posolona. Na każdy litr wody dajemy 1 łyżkę soli. Jeżeli macie 2 litry wody, no to 2 łyżki, ale ja sobie przygotowałam litr wody, zobaczyłam, ile mi pokryło i później dorobiłam następny litr wody i dolałam i pokryłam i widziałam, czy tak jest, czy nie jest tak. Dzień dobry. No ja już się witam na początku ze wszystkimi, kochana Justy, a ja cały czas będę się witać. Jest mi miło, że zaglądacie do mnie na kanał i mówię cześć, ciao i tak dalej. No i bądźcie ze mną tutaj, bo ja będę sobie przelewać ten zakwas do wyparzonych butelek. I teraz tak, no to już powiedziałam Wam składniki. Zanim zacznę robić, to jeszcze Wam powiem, że zakwas nastawiłam 6 stycznia, nie mieszałam, oczywiście nie mieszałam go w ogóle, to tak jak się nastawia na kiszenie ogórków, tak samo ja kisiłam teraz te buraki, ale przykryłam je takimi właśnie patyczkami. Pokażę Wam, jak wyglądają, bo ja je zaraz usunę. Tu są takie patyczki od szaszłyków, które przełamałam tak w taki sposób, żeby włożyć i zrobić taką kratkę, żeby przycisnąć te buraki. W ten sposób nie powstaje pleśń na burakach, ale pomimo wszystko powstała, bo po kilku dniach tam zobaczyłam, było troszeczkę taki mały nalot i dzisiaj też był mały nalot. I Igor, dzień dobry. Także taka sprawa. I teraz tak, ja zacznę robić, postawię Was do tego oto statywu. Tutaj mam statyw na stole. Wszystkie osoby, które będą pisać głupoty na tym kanale, od razu powtarzam, że ten system będzie Was kasował, a jak nie skasuje, to jak ja zobaczę, co jakiś czas będę zaglądać tutaj na ten telefon, który będzie tutaj w tym statywie, to co jakiś czas ja tam jak zerknę, nie będę komentować głupich komentarzy, tylko po prostu od razu usunę użytkownika z mojego kanału. To jest taka sprawa, bo to jest kanał kulinarny, a nie kanał głupot. Od razu mówię z góry.
I teraz pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby, które się pojawiły na tym kanale. I mówię, że zrobiłam zakwas buraków. Stał, dzisiaj jest 15, od 6 stycznia, a dzisiaj 15 styczeń, to stał 9 dni. Dlatego stał 9 dni, bo ja go spróbowałam po 7 dniach i on jeszcze nie był odpowiedni. Składniki, jakie dałam na ten zakwas, kochani, powiedziałam na początku. Później składniki na ten zakwas jeszcze Wam napiszę w opisie tego live'u. Tutaj pokazuję kartkę. Jak ktoś chce, to może zrobić sobie screena, kochani. Ja będę trzymać jeszcze kilka minut, bo zawsze ktoś może zrobić screena. Napisałam specjalnie dużymi literami, żebyście mogli się rozczytać. 6 stycznia nastawiam, dzisiaj jest 15 styczeń. Benvenuti al mio canale, ciao a tutti, io ho preparato una cosa particolare delle rape rosse, ovviamente in Italia è difficile trovare rape rosse, io mi trovo a Roma è difficile trovare rape rosse ho comprato al negozio polacco, qui a Ostia, e volevo dire che questa non è succo di rape rosse, queste sono le rape rosse fatte acidire, lievito madre di rape rosse, possiamo dire così in italiano. Io ho usato 2 kg di rape rosse, vi dico subito i miei ingredienti: 2 kg di rape rosse, 6 bacche di chiodi di garofano, ho usato pepe colorato 6 bacche, poi ho usato bacche di Giamaica, 8 bacche, ho usato zenzero 8 centimetri, zenzero molto è importante su questa cosa, perché zenzero uccide il sapore di terra di rape rosse, perché le rape rosse sono molto forti. Poi ho usato 2 teste di aglio intere con buccia, non ho sbucciato le cose, mezzo limone ho usato, ho schiacciato succo di limone dentro, ho buttato là, ho usato alloro 3 foglie di alloro e ho usato un pezzetto di peperoncino. Poi dopodiché io le rape rosse ho sbucciato, ho tagliato, ho messo dentro e dentro sotto ho messo tutte le spezie. E che cosa ho fatto? Ho preparato l'acqua ho fatto bollire, l'acqua bollita fredda, ogni litro di acqua ho messo un cucchiaio di sale e bisogna coprire con quest'acqua salata, tipo salamoia, copriamo. Io ho usato più di 1 litro, dopodiché non volevo che le rape rosse mi escono fuori, quindi qui ci sono rape rosse già tagliate. Io ho usato i stecchini per spiedini, ho schiacciato questa maniera, ho messo qua dentro e sicuramente non mi uscivano queste rape rosse. Adesso che cosa devo fare? Io adesso devo trasmettere questo succo di rape rosse, ma non è succo, lievito madre di rape rosse che stavano 9 giorni, perché io rape rosse per fare acididare, come si dice in italiano, non mi ricordo, 6 gennaio, oggi 15 gennaio e trasmetto filtrando dentro queste bottiglie che sono già sterilizzate. E allora ecco qua, ho preparato tutto sul tavolo e va bene. Chi è italiano ho spiegato tutto. E adesso questo si mantiene in frigo per 30 giorni, beviamo ogni giorno un bicchierino. Se qualcuno fa da prima volta deve bere 50 ml e invece normalmente beviamo 100 ml al giorno. Questo fa bene per pulire intestino e anche aiuta
il sistema immunitario e anche pulisce le vene. Tutto qua. Słuchajcie, torno a parlare in polacco. Ciao a tutti, grazie che avete ascoltato quello che ho detto. Słuchajcie, ja już powiedziałam wszystko po włosku, co zrobiłam. Kto teraz się pojawił, widzi, że ja mówię po włosku. Ja mieszkam we Włoszech. Studia tutaj skończyłam, więc dla mnie jest bez problemu mówić, ale tu mieszkam bardzo długo. Kto chce wiedzieć, jak długo i moją historię, niech sobie zobaczy filmik, który niedawno nagrałam. I teraz zabieramy się do pracy, bo czas leci. Okej. Dobra, ja już tutaj Was wstawię do tego statywu, żeby było ok. Muszę, 10 minut już gadałam. 10 minut, dobra, jest. Muszę tak postawić. No niestety, jakoś może podwyższę ten statyw. I widzicie, jak jest. Dlatego róbcie taki zakwas z buraków. Ten zakwas jest rewelacyjny. Ja go próbowałam. Wyjątkowy z tymi przyprawami. Kto jeszcze nie zrobił takiego zakwasu, niech zrobi na próbę. Bardzo dużo ludzi w Polsce ma w ogródkach buraki czerwone, a we Włoszech jak na lekarstwo. Po prostu nie ma tych buraków czerwonych i ja po prostu musiałam kupować w sklepie polskim, bo w żadnym warzywniaku nie mogłam dostać. Raz dostałam w Ostii, u takiego pana i w Ostii jak dostałam, to te buraki były lekko takie zwiędłe, no ale użyłam ich, zrobiłam sobie barszczyk później. Zresztą pokazałam, jakie buraki kupowałam, bo robiłam zakwas na moim kanale Mangiare Łewki i pokazywałam, jakie buraki kupiłam u faceta, a jakie kupiłam w sklepie polskim. Dobra, teraz co? Ja sobie okulary przestawię, później tam będę czytać z Wami i gadać. Pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby, które się pojawiły. Jesteście na kanale, który się nazywa Przepisy jak u babci. Ja zrobiłam zakwas z buraków. Zakwas stał 9 dni. Specjalne są przyprawy. Przyprawy zobaczycie w opisie tego filmu. Nadaję z Rzymu i na YouTubie jestem 6 lat. Mam większy kanał, który się nazywa Mangiare Łewki. Na tym kanale większym mam 1700 filmów, w tym 1300 filmów kulinarnych. Gotuję codziennie po włosku i ja robię kuchnię włoską od 36 lat. Mieszkam we Włoszech. Skończyłam tutaj studia, ale nie kulinarne, tylko polityka socjalna, a moją pasją jest gotowanie od dziecka. Także widzicie, taka sprawa, że jak człowiek robi coś z pasją, to mu zawsze wszystko wychodzi. Nawet coś krzywe, to się zrobi proste. Prawda? No, to takie jest powiedzenie chyba polskie. Dobra. I teraz, jak widzicie, zobaczcie, takie właśnie patyczki od szaszłyków zginałam, powkładałam i zrobiłam kratkę, żeby mi te buraki nie wychodziły, bo nie miałam takiego odpowiedniego talerzyka, żeby tam przykrywać, a w ogóle się nie przykrywa, bo jak kisimy ogórki, to też nic nie przykrywamy. Przykrywamy liściem od chrzanu, ale tutaj liścia nie mam od chrzanu, w ogóle tutaj ciężko nawet we Włoszech dostać chrzan, to jest druga sprawa, nawet nie wiem jak się nazywa. Słyszałam kiedyś, wiedziałam, ale zapomniałam, bo nie użyłam tego słowa. Także nie wiem, jak jest chrzan. Dobra, to teraz co będziemy robić? Ja sobie tu wytrę, bo mi się nachlapało. Ojej, tu nie chcę, żeby mi się stół zabrudził. No to już jedną czynność zrobiłam i teraz ja będę tak chyba robić. Ja sobie takie coś przygotowałam do pracy, jak poprzednim razem. Mam tutaj lejek i mam sitko. Po co mam to sitko? Bo tutaj są różne przyprawy i nie chcę, żeby ta przyprawa znalazła się w moim słoiku. Tym, takiej butelce. One są wyparzone, wysterylizowane. No dobra, to ja teraz tak zrobię. Będę tutaj, chyba telefon przestawię tu i to tutaj. Zobaczymy, jak to będzie. Piszcie, czy jest dobrze widać. Może jakoś wyżej podniosę. Chcę, żebyście widzieli, co robię, a nie żebyście widzieli kawałek. Jeszcze przedłużę. To widać. Ok, to jest ok. No dobrze. No dobra. To teraz tak zrobimy. Ja Was tutaj przesunę w tą stronę.
No piszcie mi, czy tak dobrze widać, czy nie. I teraz tak, butelkę. Tło jest niedobre, prawda? Jak ja na tym tle robię. Jakieś inne tło? Jakby było białe. Zobaczymy. Może białe. Damy tak jak... I chcę, żeby było dobre, bo to ja, jak się ogląda później w telewizji, to widać, jak to wygląda. Ja to przesunę. Ja mogę później oglądać w dużym telewizorze i widzę, jak to wszystko wygląda. Ok, no dobra, no to zaczynamy. Mam tu butelkę. Później sobie napiszę datę na butelce. Użyłam etykietek świątecznych, mam ich bardzo dużo. I tutaj wpiszę datę, kiedy zabutelkowałam, czyli kiedy wlałam do butelki ten zakwas buraków. I on może stać w lodówce 30 dni. Dobra. Widzicie? Można takie sitko, można mniejsze, ale ja używam takie, bo poprzednim razem takie używam i było bardzo dobrze. I teraz sobie będę wlewać ten zakwas. Ok. Dobra, później jakby co to jest, widać. Burak. A buraczki wykorzystam do mojego dzisiejszego barszczu. Także wiecie, wszystko się zużywa. A słyszałam, że niektórzy pisali z takich youtuberów, którzy robią zakwasy, że można drugi raz ten zakwas, te buraki wykorzystać do zakwasu, ale moim zdaniem one już straciły swoją tą, można powiedzieć, moc, więc wiecie, jak straciły moc, to ja je lepiej wykorzystam do barszu czerwonego i dodam jeszcze świeżych buraków, bo mam jeszcze 3 buraki z tego, co tu kupiłam, bo ja tych buraków kupiłam 3 kilo przed świętami i robiłam zakwas z buraków, nie, z tych buraków robiłam dla siebie zakwas, tak. I robiłam buraczki, barszcz czerwony na święta, ale nie pokazywałam się. I z tych buraków, co kupiłam przed świętami, 3 kg, to mi zostało 2 kg i właśnie teraz ten zakwas tutaj mam, z tych 2 kg. No ale jeszcze może i więcej było niż 2 kg. O, zobaczcie, jest pełno w butelce. Ja teraz sobie przestawię tak, o, na razie tu postawię, żeby się nie pochlapać. I widzicie, po to jest, kochani, ta właśnie sitko, że cokolwiek, bo tutaj są ziarenka ziela angielskiego, ziarenka właśnie tego, ziarenka pieprzu, to po prostu tutaj się znajduje. I teraz taką butelkę, kochani, gdzie jest moja ta zakrętka? Gdzie te zakrętki? Nie przyniosłam wszystkie. Muszę przynieść, a nie, jest zakrętka, nie. Muszę przynieść zakrętki. A, tutaj są, szukam. Zakrętki są już czyste. Zakrętki są już czyste. Wszystko jest wyparzone i słuchajcie, ja sobie zakręcę i wstawię do tego, do lodówki. Na końcu Wam powiem, jak smakuje. Czy chcecie, żebym Wam teraz powiedziała, jak smakuje ten zakwas? Proszę mi napisać, bo jak chcecie, to zaraz sobie wleję do szklaneczki i spróbuję. Witajcie na moim kanale. To jest kanał, który jest od niedawna na YouTubie. Nazywa się Przepisy jak u babci. Ja zrobiłam zakwas z czerwonych buraków. Stał 9 dni i teraz przelewam do wyparzonych butelek. Później będę piła każdego dnia po 100 ml. Nawet teraz się napiję, tylko weźcie mi, napiszcie, czy chcecie, żebym teraz się spróbowała, a może i spróbuję. Witam wszystkich i mówię cześć Wam wszystkim, cześć Igor, cześć cała wszystka społeczność, która się tu pojawiła. Dobra, to ja Wam powiem, jak smakuje ten zakwas. Wleję do jakiegoś,
No, do szklaneczki, żebyście widzieli, jaki jest klarowny. Słuchajcie, najpierw sobie i tu datę trzeba napisać. Może od razu napiszę datę, żeby było wiadomo. Dzisiaj jest 15, 15 idzie do lodówki, ale ja to wypiję. 15.01.2025. Jest, data jest napisana. Zobaczcie, jaki piękny zakwas. Dobra, a ja sobie teraz wezmę, trochę wleję do tego. Najpierw wleję sobie do tej butelki, a później do szklanki i wam pokażę, jak tu jest pięknie. Okej. Dobra. O, jeszcze trochę, bo się od razu napiję to, co mam wypić dzisiaj, to od razu wam pokażę. Dobra. To na razie tu położymy. Okej. No, jakoś tak położę, żeby mi nie zleciało. Albo nie, do tej butelki włożę. Okej. I teraz ja wam pokażę, jak wygląda ten zakwas. Jej, jaki ma piękny rubinowy kolor. Dobra, weźmiemy tak, telefon. Ojejku, super. Zobaczcie, jaki ma piękny rubinowy kolor. Tak może pokażę na ścianę. Widać. Teraz ściana jest żółta, to lepiej widzicie. O, teraz wam tak pokazuję. Widzicie, jaki ma piękny rubinowy koron. Witam serdecznie Anię, witam wszystkich, którzy się tutaj pojawili na tym live'ie. Ja wlewam mój zakwas, który stał, zakwas czerwonych buraków, który robiłam 9 dni. Teraz wam powiem, jak smakuje, bo tu są wyjątkowe przyprawy, które są bardzo dobre dla naszego systemu odpornościowego, immunitarnego i dla oczyszczania wątroby, naczyń krwionośnych i w ogóle. Ja wam później powiem, jakie ma właściwości. Teraz to wam powiem, jak smakuje. Dobra, idę tu, bo ja wam pokazywałam na ścianie, a tutaj całe jest moje przygotowywanie. Ale mówię wam, zarąbiasty. Taki właśnie chciałam. Kwaskowaty, leciutko taki czuć, tą cytrynę też, ale mówię wam, ale samo zdrowie, normalnie odfrunę w kosmos, ja pierdzielę, no jaki, ale pyszny. Poprzedni zakwas miał bardzo mało tych składników, ja mam na tej kartce zapisane, bo ja robiłam na Wigilię, znaczy końcem listopada zrobiłam zakwas i mówiłam wam, że miałam 5000 ludzi, bo robiłam na, nie, też, aha, tamten zakwas nagrywałam. Ten, co nastawiałam, to miałam 5000 ludzi na live, na Mangiare Łewki. A tamten zakwas, tutaj jest ten, a tamten zakwas miał takie proste składniki, bo był na barszcz wigilijny, to miał 1,5 kg buraków, 5 ząbków czosnków dałam, 5 ziaren ziela angielskiego, 5 ziaren pieprzu czarnego, 3 liście laurowe i to były 1, 2, 3, 4 przyprawy, buraki oczywiście i woda przygotowana, zimna, na każdy litr wody dałam łyżkę soli i to zalałam i to stało chyba 7 dni czy 8. Natomiast ten ma bardzo dużo składników, także kto się teraz pojawił, mówię, że ja zrobiłam zakwas czerwonych buraków. Składniki znajdziecie pod filmem, pod tym live'em, ale jeszcze raz wam szybciutko powtórzę, użyłam 2 kg buraków, no może będę trzymać na buraki, albo na ten zakwas będę pokazywać. Użyłam 2 kg czerwonych buraków, 6 ziaren goździków, 6 ziaren pieprzu czarnego, 8 ziaren ziela angielskiego, 8 cm imbiru świeżego, bardzo ważny imbir, bo zabija ziemnistość buraków. To wyczytałam gdzieś i mówię, spróbuję, zobaczę, czy to prawda. Autentyczna prawda. Dodałam 2 główki czosnku przekrojone w upinkach,
Wrzuciłam też pół cytryny, ale wcześniej wycisnęłam sok z tej cytryny. Tutaj jest ta cytryna na dnie. I dodałam 3 liście laurowe oraz jedno ziarenko tego peperoncino suche, peperoncino takie małe. I zalałam wodą, na każdy litr wody, woda przygotowana, zimna, posolona. Na każdy litr wody dam 1 łyżkę soli. Pokryłam to wodą, położyłam takie patyczki oto, żeby mi buraki nie wypływały. Buraki były obrane, drobno są pokrojone, dlatego żebym je mogła wykorzystać jeszcze raz do obiadu. Dobra, stawiam wam tutaj, mówię wam, że zakwas jest zarąbiasty, pyszny. Wypijam to wszystko, to jest na zdrowie, normalnie będę jak ryba zdrowa. A silna jak koń. Ale mówię wam, zobaczcie jaki miał kolor. No rubinowy jest, po prostu jest rubinowy. Jeszcze raz wam pokażę, jak wygląda w butelce, jaki rubinowy. Tutaj jest przelane już jedna butelka, może na ścianę wam pokażę, to lepiej będziecie widzieć. O, tak może, o zobaczcie. Cudowny jest ten zakwas. Dobra, to ja się zabieram za następną butelkę, bo tu czas leci, a trzeba gotować obiad. I pozdrawiam serdecznie. Kto jest pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam do subskrybowania. Kanał jest od miesiąca. Wspomagajcie mnie, subskrybujcie, lajkujcie. Tutaj na tym kanale będą się pojawiać prawie codziennie live'y, bo ja co gotuję, to wam pokazuję jak robię, jak się pomylę, to widzicie. Nie ma wycięcia, wszystko idzie na żywo i najlepiej. Gotuję codziennie po włosku i u mnie gości kuchnia włoska od 36 lat. Ja po prostu nie gotuję po polsku, tylko po włosku. Mieszkam we Włoszech, gotuję po włosku. Dobra, kochani, no to zabieramy się do następnej butelki. Powiem wam, że widzę, że tutaj nie wyciągnęłam patyczka. Jeszcze jeden patyczek został, trzeba go wyciągnąć. Ten, który trzymał mi te buraki, więc ja tu wszystkie patyczki wyciągnęłam, ale nie wszystkie, bo jeden został. No i nic, będziemy działać. Działamy, bo czas leci. A czas to pieniądz, jak to mówią w Ameryce. Czas to pieniądz. No i teraz co? I teraz trzeba się jakoś pomęczyć, żeby ten cały sok wziąć i wycisnąć. Ale ja już mam pomysł. Ja buraki po prostu będę tak robić. Będę z burakami wrzucać tutaj. Nie, widzicie. Będę z burakami wrzucać, a później buraki będę przerzucać do tej miski, bo ja sobie przygotowałam miskę na buraki. O właśnie, tu ma być ta miska, niech będzie tu z boku. Tutaj będę to przerzucać. Okej, dobra, to wszystko idzie z burakami, nie z burakami, idziemy, bo musimy to wszystko przełożyć. No bo jakbym miała to wziąć teraz ten słój i przelewać tutaj, to bym się zachlapała cała. Poza tym, nawet jakbym poprosiła męża, żeby tutaj stał i mi trzymał, to i tak bym się zachlapała. A wiecie, zachlapać się i tak dalej, to też nie dobra sprawa. O. Teraz zobaczcie, jak leci z tych buraków. Ja te buraki sobie myk do tej miski przerzucę. O, już sobie przerzucam. Okej. Jest super. Jest ok. Dobra. No i teraz, nawet jak tam te ziarna polecą, to i tak ja te ziarna mogę mieć w barszczu czerwonym. Jeszcze raz powtarzam dla osób, które się pojawiły. Teraz jestem Ewa, gotuję na YouTubie od 6 lat. Ten kanał jest od miesiąca. Mam większy kanał, który się nazywa Madzia Rełewki. Tam mam 1700 filmów, 1300 filmów kulinarnych. Jest bardzo
piękna playlista, możecie sobie wybierać co chcecie. Ja po prostu lubię szybko gotować i mało składników i pysznie. No są niektóre przepisy polskie, które wymagały dużo pracy, no to zrobiłam, aby Wam nagrać, ale ja tych potraw nie gotuję codziennie, bo po prostu są pracochłonne. Ja robię kuchnię włoską codziennie i kuchnia włoska jest szybka, prosta i smaczna. Jak widzicie, tutaj jest właśnie ta cytryna, o której Wam mówiłam. Wrzuciłam całą cytrynę, wycisnęłam sok. W tej chwili ona się znalazła tutaj wśród tych buraków. Buraki przerzucam teraz, kochani, do tej miski. Tutaj mam tą miskę. Ojejku, zaraz Wam pokażę, bo ktoś się teraz pojawił i nie wie. Ja po prostu tutaj mam miskę, gdzie przerzucam buraki. A buraki wykorzystam później do czerwonego barszczyku, którego sobie dzisiaj ugotuję, ale na obiad on nie będzie, bo się nie zdążył gotować. A obiad będę jadła zaraz. Jak tylko zakończę z Wami, to ja raz ugotuję sobie makaron, mięsko. Makaron się gotuje szybko. Jak chcemy szybki makaron, to wystarczy po prostu nastawić wodę, ugotować makaron al dente, w międzyczasie przygotować sobie jakieś kondimentu, czyli przyprawę do tego makaronu, czyli jakiś sos. Wystarczy uciąć jedną cukinię albo pół cukinii, położyć troszkę tego czosnku, na patelnię oliwa z oliwek i po prostu podsmażyć, podlać sosem pomidorowym, czosnek wyciągnąć, żeby go później nie zjeść, bo jest nieprzyjemny taki czosnek i dodać makaron gotowany al dente. Makaron al dente znaczy na pół twardo, bo po włosku dente znaczy ząb. Il dente. I denti to są zęby. No i tak właśnie wygląda szybki makaron, także w 15 minut makaron jest zrobiony, w międzyczasie się grilluje jakieś sztuka mięsa, sałata i jest ok. Ja dzisiaj mam ugotowane brokuły, które tylko poleję oliwą z oliwek, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, czyli olio di oliva extravergine. I to jest bardzo dobre. Słuchajcie, mówiłam Wam, że dodałam 2 główki czosnku. Tak wygląda czosnek nieobrany, przekrojony. W ten sposób. O, widzicie, widzicie. Teraz to wszystko ponownie ląduje w mojej misce. Jak powiedziałam, że mam tu miskę, więc to daję. I dalej będę przelewać, żeby po prostu wziąć cały ten sok z tych buraków. O, widzicie? Najlepiej tak robić właśnie, jak Wam pokazuję. Może teraz tak przedstawię, żebyście zobaczyli. O, po prostu bierzemy i butelkę wyparzoną, lejek i takie sitko, bo wszystko to, co jest w naszym słoju, zatrzymuje się na tym sitku. To by była głupiego roboty, jakbyśmy wlewali i by nam wszystko wpadało, bo później ten sok, zakwas, nie sok, tylko zakwas z buraku będziemy pić każdego dnia, także ma być tak, jak pokazałam, że się wlewa do szklanki i się pije. No. Ok. Ponownie tutaj następna główka czosnku, połówka czosnku, tutaj liście laurowe, jak Wam mówiłam. Dodałam, teraz tak jeszcze porobię, żeby to spadło, ale nic nie szkodzi, bo ja i tak to wszystko później przebiorę, co niepotrzebne wyrzucę, a co potrzebne zostawię i wrzucę do garnka i ugotuję sobie właśnie ten barszczyk, tak jak powiedziałam. No i super. Także subskrybujcie, lajkujcie. Na tym kanale ukazują się przepisy, które już są na tamtym kanale Mangiare Łewki, ale są zapomniane przez algorytm YouTube'a, w ogóle nie są reklamowane. Ja tam nagrałam bardzo dużo też makaronów, chyba mam 60 rodzajów przepisów. Chyba zacznę Wam też dawać na tym kanale te makarony, bo ludzie jednak w Polsce jedzą makarony i po prostu nie wiedzą, jak je zrobić szybko, jak przychodzą z pracy zmęczeni, a ja Wam pokażę, że są takie sposoby i takie makarony, że głowa mała. Teraz ja Wam powiem, że ja w 2020 roku, przed pandemią, ja pojechałam do Zakopanego, do koleżanki, która mieszka w Zębie. I pojechaliśmy do drugiej koleżanki, która ma ośrodek wypoczynkowy w Witowie i to prawdziwa góralka. Ja nie jestem góralką, ja pochodzę z Nidziny Szczecińskiej.
I tam nagrałam kilka filmów, między innymi nagrałam kwaśnicę, która się wczoraj ukazała, nagrałam też tam moskole, tak się nazywają w górach, a po polsku to inaczej takie placki na patelni, nie wiem jak inaczej można je nazwać po polsku, ale one w górach nazywają się moskole. Wyobraźcie sobie, że tam też nagrałam wspaniały makaron już w domu u koleżanki, nie u tej, co ma ośrodek wypoczynkowy. Tam, gdzie jest ten ośrodek wypoczynkowy, to jest Witów koło Zakopanego. I to są kwatery górskie u papieży, tak się nazywa ten ośrodek. Kwatery górskie u papieży w Witowie koło Zakopanego. No to ta góralka właśnie, tam u niej też nagrałam osypka z żurawiną, także też to wam puszczę. Ale u koleżanki w Zębie nagrałam właśnie taki wspaniały makaron, który chyba wam jutro puszczę. To są makaron penny. Penny to inaczej rurki. Zrobiłam w sosie z gorgonzolą i z łososiem. Mówię wam, niebo w gębie. Jak ja to pierwszy raz zrobiłam sobie i zobaczyłam, że takie pyszne, to nagrałam u koleżanki. Po prostu u niej nagrałam ten przepis, bo najpierw zrobiłam w domu i mówię tak, znalazłam taki fajny przepis, to zobaczymy jak to jest. I się okazało, że przepis był strzał w dziesiątkę, no jest rewelacyjny, jak się robi gorgonzola po włoski ser pleśniowy, a po polsku to ser pleśniowy, a gorgonzola to jest po włosku, a po polsku właśnie ser pleśniowy. Słuchajcie, ja tutaj nie wiem ile jeszcze mi się zmieści, bo jest trochę tego soku, ale powiem wam, że no dobra, nie wiem jak tu zrobić. O, zobaczcie, wezmę, dobra, to wezmę może tak telefon i zobaczycie, co się tu wydarzyło w tym słoiku, bo tak, tu mam butelkę prawie pełną, a tu mam jeszcze troszeczkę i to troszeczkę wleję do innej butelki. Dobra, bo tu mi się nie zmieści. Jednym słowem powiem wam tak, no to tu są butelki po 800 ml, prawie 900, bo ja mierzyłam z rana, to bym miała litr 800 i tu troszeczkę będzie w tej butelce, co tutaj wcześniej brałam. Dobra, to ja tak zrobię. Tutaj zakręcę, to zakręcę, ok, napiszemy datę, dzisiaj jest 15. Także wiecie, ja wam makarony też będę dawać, bo ja codziennie gotuję makarony i bardzo pyszne gotuję. I prosto i powiem wam, że normalnie niebo w gębie. Także róbcie makarony. Makarony się gotuje al dente. Włoch w życiu nie zje makaronu przygotowanego. W Polsce gotują w restauracjach makarony przygotowane, chyba że jest restauracja włoska, to wiedzą, że al dente, bo polscy kucharze, często ja byłam w różnych restauracjach w Polsce, niby al dente, a są przygotowane. Muszą pamiętać, że trzeba dużo wcześniej wyciągnąć makaron z wody, wrzucić na patelnię, bo on jeszcze na patelni nam dochodzi, no ale jak są niepraktyczni kucharze, to nie wiedzą, a makaron przygotowany to tylko dla babci bez zębów. No widzicie? O, i resztę poszło i tutaj jeszcze 2 buraki, to tu wrzucę, o, zobaczycie jak to wygląda, jeszcze sobie ręce wytrę, ale super. Także wiecie, no u mnie będzie wszystko na kanale, ja będę wam dawać wszystko. Ok, teraz już wam pokazuję jak to wygląda, co tu się wydarzyło na tym moim stole, jak tu jest. Tu. Ok, i tu jest. Dobra. Przygotowałam sobie więcej rzeczy, a jednak trzeba było mniej. Rękawiczki mogę ściągnąć. Zobaczcie, ręce też mam takie. Dobra, rękawiczki ściągamy. I już tutaj z wami się będę tutaj gadać. Założę sobie ładną brązoletkę, którą dostałam od mojego widza. Mój widz wspaniały Marcin zawsze mi tam coś podsyła fajnego i taką mam cudowną brązoletkę czerwoną, na szczęście. Dobra, witajcie tutaj.
I tutaj witam serdecznie. Wszystkie osoby, które tutaj pisały, to pozdrawiam serdecznie. Pokazuję Wam zakwas z czerwonych buraków. Tak wyglądają buraki pokrojone. Tak ja je tutaj, kochani, przygotowałam do tego zakwasu. Drobno pokroiłam, bo ja sobie je wykorzystam na barszczek. Jak widzicie, są drobno pokrojone. No, takie są. Także jest ok. Więcej sobie przygotowałam butelek, to jest następna butelka wyparzona, ale nie była mi potrzebna. Muszę Wam powiedzieć, że patyczki, które położyłam na tych burakach, żeby mi nie wychodziły do góry, zdały wyjątkową rolę, zadanie swoje. Ja to podpatrzyłam od kanału, który się nazywa Kuchnia Marioli. Właśnie Kuchnia Marioli, Mariolka jak robiła ten zakwas, to powiedziała włożyć takie patyczki od szaszłyku, połamać, przycisnąć buraki i wtedy one nie będą nam szły do góry i nie powstanie ten nalot biały. No pomimo wszystko, że zrobiłam, przycisnęłam, to jednak małe nalotki były. Po 3 dniach chyba zebrałam troszkę i dzisiaj, jak widzieliście, dosłownie pyciu, pyciu. Kto był na początku, to tutaj mam w tym, to było pyciu, pyciu. Dobra. I teraz tak wyglądają te butelki. Taki piękny, ojejku, a później szczelę sobie fotkę, to Wam pokażę. Tak wyglądają. Tak pięknie. I tutaj jeszcze trochę mam tego zakwasu. Wleję dla osób, no więcej się dzisiaj napiję tego zakwasu, bo normalnie rewelacja, jaki on jest pyszny. Składniki na ten zakwas, jakie dodałam, to będziecie mieć w opisie. Ja się z Wami muszę pożegnać, bo muszę zacząć gotować obiad. Powtarzam, że nadaję z Włoch, z Rzymu. Benvenuti tutte le persone che sono collegate questo momento. Vi saluto da Roma. Ho preparato lievito madre di rape rosse, si può dire così in italiano, in polacco zakwas buraków czerwonych. Questa è una bevenda fortissima che aiuta a purificare il fegato e aiuta il sistema immunitario e va benissimo anche per i vasi, no, e per altre cose pure, ecco, posso dire così. E guardate com'è bellissimo. Si beve un bicchiere 100 ml al giorno, si mantiene un mese in frigo, questo di rape rosse, e mettiamo pure la data, oggi il 15 gennaio 2025. Słuchajcie, ja już tutaj się napiję i Wam powiem, jak smakuje. Rewelacyjny. Ktoś pisze, założę sobie okulary, bo nie wiem, co pisze. Wezmę kartkę i jeszcze raz z tymi składnikami, bo ktoś na końcu teraz przyszedł. Pamiętajmy, że zakwas stawiamy w ciepłym miejscu. On mi stał 9 dni, no bo on po prostu stał w kuchni, a w kuchni nie mam grzejnika, a u nas we Włoszech grzejniki są w pokojach, a w kuchni nie ma grzejnika. Niektórzy może mają, ale tu w Rzymie ja nie mam grzejnika w kuchni. Także nie zawsze tam było tak ciepło i dlatego stał 9 dni. Okulary sobie drugie założę, te odłożyłam i Wam przeczytam składniki i mówię Wam. No to Polisz, witam, Janek babcia, no taka babcia, jestem jak babcia. Pozdrawiam, dobra, to już Wam jeszcze raz powtórzę i żegnam się szybciutko, bo jejku, już jest 10 po 1. Trzeba nastawić wodę na makaron. Powtarzam, zakaz z czerwonych buraków. O, tu macie buraki, tutaj jeszcze Wam postawię, żebyście widzieli, że były buraki. Tutaj te buraki były użyte do zakwasu. Położę tak, wezmę tak telefon, żebyście to widzieli lepiej. Teraz sobie róbcie screama, a ja Wam będę czytać. Jeszcze będę piła ten wspaniały zakwas, jaki piękny. O, dobra, czytam i żegnam się z Wami. O, może tak będzie, o, tak będzie lepiej. Będziecie widzieć te buraki i tutaj stoją te wspaniałe butelki z zakwasem. Dobra, no okej. 2 kg buraków. Obrane ze skórki, pokrojone tak drobno. Do tego dodałam takie oto przyprawy.
6 ziaren goździków, 6 ziaren pieprzu, 8 ziaren ziela angielskiego, 8 cm imbiru świeżego, bardzo ważny imbir, bo zabija ziemnistość buraków. Dodałam do tego 2 główki czosnku, czosnek wzięłam cały, przekroiłam na pół i takie 2 główki, czyli wyszły 4 takie połówki. Do tego dodałam też pół cytryny i wycisnęłam z tej cytryny sok. Tutaj jest ta pół cytryny, ojejku, gdzieś ona tutaj jest, widzicie, tu jest pół cytryny. Najpierw wycisnęłam sok, z pół cytryny wrzuciłam, dodałam 3 liście laurowe i dodałam takie małe ziarno peperoncino suche. To wszystko wrzuciłam na dno do słoika, do tego słoja. Słój mam 5-litrowy, wszystko wrzuciłam na dno. Wrzuciłam pokrojone buraki czerwone, bez skórki. No i zrobiłam sobie wodę słoną. Przygotowałam wodę i na każdy litr przygotowanej zimnej wody dałam 1 łyżkę soli. I zalałam całkowicie te buraki w tym słoju, ale żeby mi buraki nie wychodziły, to podpatrzyłam taką youtuberkę, która ma kanał kulinarny, nazywa się Kuchnia Marioli. Kuchnia Marioli powiedziała wziąć patyczek od szaszłyka i po prostu wkładać do garnka, do słoja tak, żeby to weszło, tak zgnieść, żeby przycisnąć te buraki. No i ja, kochani, tak zrobiłam tak jakby taką kratkę i to mi przycisnęło. A po co te patyczki? Po to, żeby buraki nie szły do góry i żeby nam nie powstawała pleśń. Ja tych buraków w ogóle nie mieszałam, kisiłam je. Po kilku dniach, nie wiem czy po 3 czy po 4 dniach zobaczyłam 2 małe kropki, to zebrałam. Później nie było żadnego nalotu i dzisiaj były też 2 takie małe kropki białe, to też zebrałam. Takie dosłownie, mówię wam, tu widzicie te 2 kropki, tu i tu. No, takie mam fajne mam takie miseczki, kupiłam sobie tu w Rzymie z takim, jak to się mówi, oko proroka na zauroczenie. Wiecie, ile ludzi ma mocy na odległość, ja pierdzielę, ja żartuję, ale taka prawda. W każdym bądź razie tutaj były takie małe 2 naloty, i tu na łyżeczce troszkę widać. Ja to zebrałam. Przelałam później ten zakwas, który stał 9 dni, bo stał od 6 stycznia do dzisiaj. Przelałam do takich oto butelek. Butelki są wyparzone. Ojejku, światło się włączyło. Nie wiem dlaczego i jak to się stało, to nie wiem. Te butelki takie długie, po przecier pomidorowy w nich był, to wyparzyłam. Też to jest wyparzone. No i przelewałam, ale pamiętajmy, że jak będziemy przelewać, to najpierw wkładamy sitko, później ten lejek, później sitko i tutaj tak przylewamy do butelek, dlatego że mogą nam wpaść te wszystkie przyprawy, a my tych przypraw nie chcemy. I zakwas z tymi przyprawami robiłam pierwszy raz w życiu, wyszedł rewelacyjny, będę go robić ciągle. Nie nagrywałam, robiłam live'a, bo jak nagrywa się, to trzeba później montować i to jest następny czas. A ja tylko mam ten czas, bo później muszę inne przepisy dodawać, więc czasami będę robić live'y. Live'y będę robić od czasu do czasu. No i zobaczcie, jaki piękny kolor ma ten zakwas. Teraz jakieś światełko mi się włączyło, więc ja nie wiem, co to się stało w tym telefonie, nie wiem, o co chodzi, ale mówię wam, że jest przepyszny. Trzymajcie się, miłego dnia i do zobaczenia na przepisie. Ciao tutti.